Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzień dobry. Chciałam dzisiaj przywitać podczas rozmowy na temat szeroko rozumianej ekokrytyki i jej związków z kompetencjami polonisty pana doktora Andrzeja Marca, który tutaj moim zdaniem będzie w podwójnej roli. Po pierwsze jako autor książki Antropocień, filozofia i estetyka po końcu świata, a po drugie po prostu jako humanista zajmujący się problemami związanymi z szeroko rozumianą ekologią i kryzysem klimatycznym. Ja jeszcze się krótko przedstawię, nazywam się Justyna Tabaszewska, również zajmuję się tymi problemami, nie tak dogłębnie jak nasz gość, ale w jakimś tam stopniu, dlatego bardzo się cieszę na dzisiejszą rozmowę i może dam szansę na powiedzenie paru słów doktorowi Marcowi, a później zacznę pytać. Dzień dobry i też przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. No właśnie, a o czym chciałabyś, żebym opowiedział? O czym chciałabym, żebyś opowiedział? O antropocieniu, bo czytałam tą książkę wkrótce po tym, jak została opublikowana oraz teraz ponownie, choć była to lektura przerywana i spotkałam tam wiele rzeczy, które przegapiłam za pierwszym razem, ale myślę, że fajnie byłoby zacząć od samej koncepcji antropocienia i jej podwójności, która tam jest bardzo wyraźnie wyeksponowana. Dobra, to w takim razie zacznijmy rzeczywiście od tego pojęcia. Wydaje mi się, że kiedy ludzie pytają, czym zajmują się filozofowie, większość myśli sobie o tym, że patrzą w chmury albo w sufit, albo są w jakimś stanie zen. No natomiast filozofowie zazwyczaj tworzą pojęcia, to jest coś, co robimy. No i antropocień właśnie był takim pojęciem, które gdzieś tam przyszło mi do głowy w trakcie pracy nad krytyką w ogóle antropocenu i tego, w jaki sposób możemy myśleć o współczesności. I antropocen wydał mi się jakimś takim z jednej strony bardzo modnym pojęciem, którego wszyscy używają i zgodziliśmy się na to, żeby odnosić się właśnie do tej kategorii, nazywając to, co dzieje się współcześnie. Ono też w pewien sposób trafiło do popkultury, do powszechnego użytku i z jednej strony jego jakimś takim ważnym elementem było to, że nauki społeczne połączyły się z naukami geologicznymi, już nie są w oderwaniu od tej rzeczywistości materialnej i wydaje mi się, że o ile druga połowa XX wieku zajmowała się głównie tekstami, które rozmawiają same z sobą, no to XXI wiek stał się jakimś takim momentem, w którym zaczęliśmy zajmować się rzeczywistością zewnętrzną, czyli rzeczami, które są rzeczami pozaludzkimi. Bytami pozaludzkimi. Stąd antropocen i jego ważna rola jest taka, że nauki geologiczne weszły do nauk humanistycznych, a nauki humanistyczne połączyły się z geologicznymi. No ale problem jest taki, że antropocen bardzo mocno gdzieś konserwuje pojęcia dwudziestowieczne, które pojawiły się gdzieś w humanistyce i tym jednym z takich pojęć jest kategoria człowieka. W XXI wieku w zasadzie nie wiemy do końca, kto miałby w tej kategorii się zmieścić. To znaczy, czy to jest taka kategoria renesansowa, w której mamy człowieka jako mężczyznę, pełnosprawnego, białego, z klasy średniej i racjonalnie myślącego. No i możemy sobie powiedzieć, że większość z nas gdzieś od tej kategorii odstaje na różne sposoby i również to jest ten problem, czy człowiek to jest właśnie Europejczyk, Europejka, kto. Stąd z jednej strony to problematyczne antropos, które pojawia się w antropocenie, a z drugiej strony antropocentryzm, który również gdzieś pojawia się w tym myśleniu o antropocenie, to znaczy wyjątkowa, utrzymana rola człowieka, który może zniszczyć świat albo może go uratować i tutaj człowiek jest właśnie takim supermanem, który może być czarnym charakterem albo zbawcą. No i tu pojawia się właśnie antropocień jako w pewien sposób jedna z takich propozycji, których wiele pojawiło się w XXI wieku. Możemy powiedzieć sobie o tym, że zarówno filozofki i filozofowie zajmowali się podgryzaniem tego pojęcia, w pewien sposób serwowania różnych rozmaitych alternatyw. No i tych alternatyw jest bardzo dużo. Niektóre są bardziej poważne,
ważne, inne trochę pastiszują antropocen i antropocen dla mnie jest jakąś taką odpowiedzią filozoficzną na samo zjawisko antropocenu. Więc jeśli miałbym gdzieś powiedzieć o tym, czym antropocen jest, no to z jednej strony ważna jest tutaj ta kontaminacja antropocenu. Antropocen kontaminuje to pojęcie i pokazuje, że w zasadzie większość ruchów ekologicznych, czy też ruchów, które chciałyby coś zmienić w naszej rzeczywistości, zwracają uwagę na kategorię sterylności czy też czystości. Chcielibyśmy żyć w czystym środowisku, chcemy żyć w czystych przestrzeniach, natomiast problem z tym, że samo pojęcie czystości, czystki wiąże się właśnie z nowoczesnością, z oświeceniowym myśleniem, w którym to, co gdzieś przeszkadzające, brudne, zanieczyszczające zostaje odseparowane od tego dyskursu naukowego, który właśnie jest tym dyskursem sterylnym. No i gdzieś próbuję udowodnić, że współcześnie większość z nas ma doświadczenie jednak zanieczyszczenia, żyjemy w zanieczyszczonym środowisku i to w pewien sposób buduje to poczucie również egalitarności. No wszyscy mamy w sobie mikroplastik, wszyscy oddychamy mniej lub bardziej czystym powietrzem, pijemy zanieczyszczoną wodę, no i jest to jakaś nasza gdzieś taka kondycja, od której być może nie uciekniemy w jakąś taką opowieść o sterylności, która jest taką opowieścią laboratoryjną. Więc pierwsza rzecz to kontaminacja i w pewien sposób próby gdzieś mierzenia się z tym, że nieczystość jest związana również z relacyjnością. No i dwie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze w antropocieniu, to przede wszystkim połączenie takich dwóch ważnych współczesnych teorii filozoficznych. Pierwsza z nich to nowe materializmy, a druga z nich to spekulatywny realizm. No i tak jak powiedziałem, te dwie teorie filozoficzne, one są realistycznymi filozofiami, czyli chcą mówić o rzeczywistości realnej i chcą w pewien sposób sprawić, że filozofia nie będzie właśnie taką czystą konceptualnością, wytwarzaniem pojęć dla samych pojęć, no tylko w pewien sposób będzie filozofią związaną z rzeczywistością i ją w pewien sposób rozumiejącą albo rozmawiającą z rzeczywistością. O tym pewnie sobie jeszcze opowiemy. Ale wracając, nowe materializmy będą przede wszystkim próbowały rozpuścić podmiot oświeceniowy, czyli taki podmiot indywidualistyczny, który jest sprawcą, działaczem, który jest odkrywcą, który po prostu zmienia rzeczywistość. No i to bardzo często w naszej wyobraźni się pojawia, że książka powinna mieć głównego bohatera albo bohaterkę. W filmie śledzimy linearnie losy jednej osoby. Często gry również w taki sposób są zbudowane, że mamy jakąś osobę, którą jesteśmy i to jest ten działacz jako osoba pojedyncza, indywidualna. W związku z tym nowe materializmy z jednej strony rozpuszczają tą podmiotowość oświeceniową, próbują pokazać, że jesteśmy właśnie połączeni z innymi, że jesteśmy relacyjni i w pewien sposób odzyskują to pojęcie materii, materialności, które gdzieś również pokazuje nam, że jesteśmy stworzeni z tego samego tworzywa, stąd to zaangażowanie w nowych materializmach jest możliwe. I w mojej teorii antropocień to jest ten moment, w którym chcemy jakby rzucić cień na to pojęcie antroposu, czyli w pewien sposób osłabić sprawczość człowieka, osłabić sprawczość jednostki i pokazać, że tak naprawdę antropocen jest jakby takim niepokojącym momentem aktywności wszystkich pozaludzkich bytów, czyli na przykład orkanów, powodzie, huragany, susze, upały, czy też zwierzęta migrujące, czy też wirusy takie jak na przykład COVID, to są jakby działacze pozaludzcy, którzy w pewien sposób są możliwi i wspólnie kształtujemy to coś, co nazywaliśmy do tej pory światem. To będzie ten antropocień, w którym antropos musi zostać w pewien sposób wycofany, musi zrobić miejsce innym działaczom pozaludzkim. To jest ta pierwsza rzecz związana z nowymi materializmami i cieniem, który rzucamy na antropos, a druga rzecz jest związana właśnie ze spekulatywnym realizmem, który gdzieś będzie pokazywał, że do tej pory nie ludzie byli jakby więźniami ludzkiego doświadczenia poznawczego. W związku z czym możemy sobie powiedzieć, że do tej pory wirusy, grzyby, rośliny, zwierzęta postrzegaliśmy przez ludzkie kategorie humanistyczne, ale również poprzez ludzki interes. I można to uznać za bardzo krzywdzące. Trochę na zasadzie takiej plotki. Jeśli ludzie plotkują na mój temat, no to w pewien sposób narzucają na mnie różne kategorie, no, które tak naprawdę mnie w pewien sposób nie dotykają ani nie wyczerpują. W związku z tym bardzo często możemy sobie myśleć o roślinach jako o czymś stworzonym dla ludzi, o lesie jako o zasobie desek dla naszych mebli. No i to jest gdzieś ten moment tego, że
byty pozaludzkie są w cieniu antropos. One są w pewien sposób przytłoczone nie tylko ludzkimi kategoriami, ale również temu, że przypisujemy sobie całą sprawczość. I dlaczego chciałem połączyć w tym pojęciu te dwie ważne, gdzieś istotne elementy? No dlatego, że nowe materializmy będą takim nurtem filozoficznym, który bardzo dobrze będzie opisywał relacje, świat relacji, świat płynności, przepływów i pewnej immanencji, tego, że nie ma czegoś zewnętrznego, czegoś bezcielesnego. Jesteśmy ciałami i to jest taki moment porozumienia pomiędzy nami, cielesny właśnie i materialny, więc nowe materializmy będą bardzo dobre w relacjach, ale tak naprawdę moim zdaniem nowe materializmy nie będą dobre do opisu pojedynczych bytów, takich jak właśnie jeden grzyb indywidualny, albo indywidualne zwierzę, indywidualna roślina. Tutaj nowy materializm będzie raczej rozpuszczał wszystkie pojedyncze byty w relacjach. Z kolei spekulatywny realizm będzie bardzo dobry w opisywaniu takiego wycofanego życia konkretnych bytów i będzie rozprzestrzeniał to pojęcie jednostki oświeceniowe, które było przywilejem ludzkim do tej pory, będzie rozprzestrzeniał na wszystkie inne byty. W związku z tym żyjemy wśród bytów indywidualnych, jednorazowych, jednostkowych, które przydarzają się tylko raz w naszym życiu. Z kolei spekulatywny realizm nie będzie dobry w relacje, to znaczy nie będzie dobrze opisywał relacji i antropocień pokazuje potrzebę obydwu podejść, które w pewien sposób są w nim złączone. W związku z tym nowe materializmy to wydaje mi się taki projekt dla człowieka, dla humanistów, którzy bardzo mocno są przywiązani do swojej indywidualności i jednostkowości, pozwala im rozpuścić się w relacjach i w te relacje wejść. Natomiast spekulatywny realizm będzie takim projektem właśnie dla pozaludzkich bytów, po to, żeby je właśnie wzmocnić. Jeśli idziemy do lasu, no to nie ma tam lasu, tylko są konkretne byty w postaci konkretnych drzew, konkretnych zwierząt, insektów, które tworzą tą społeczność i w tym bardzo dobry będzie spekulatywny realizm, żeby jakby wyobrazić sobie style życia, pozaludzkie style życia, tak bym powiedział. No i również jeszcze ostatni element w spekulatywnym realizmie, który bardzo mnie fascynuje, to taki, że żyjemy współcześnie w świecie relacji i relacje są bardzo intuicyjne. Wszystko ze sobą jest połączone. W tym momencie również jesteśmy połączeni z tymi, którzy nas słuchają. Jesteśmy połączeni z sobą, nie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu. W związku z tym relacje są dla nas bardzo intuicyjnym sposobem myślenia o rzeczywistości. Ale spekulatywny realizm będzie pokazywał, że nigdy nie jesteśmy w całości w relacjach. To znaczy części nas samych uczestniczą w relacjach z różnymi innymi, ale jest też część jakby wycofana, która w pewien sposób w tym momencie no jakby nie jest istotna. Gdy nagrywam ten podcast, to tak naprawdę nie jest istotne to, co jadłem na śniadanie, ani to, co będę robił później i to w zasadzie nikogo nie interesuje, chociaż może się mylę. To jest ta część moja prywatna, wycofana z tych relacji, w których uczestniczę w tym momencie. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że każdy z bytów, tak naprawdę pies, czy też roślina jest częścią sobą w różnych rozmaitych relacjach, ale część ich samych jest w pewien sposób wycofana. No i to jest bardzo ważna wiadomość albo strategiczna dla budowania współczesnych narracji o jakby świecie, który trochę zmienił się. Tak bym to wyjaśnił. To jest bardzo bogate wyjaśnienie, ale teraz myślę o jeszcze jednej rzeczy, która mnie w tej książce zafascynowała i która jest też dość istotna z punktu widzenia właśnie szerszej ramy konceptualnej tego projektu, czyli ekokrytyki. Ja bym to powiedziała na razie nieprofesjonalnie tak, że nie lubisz słowa natura. Tak. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o tym, dlaczego nie lubisz słowa natura? Albo może koncepcji bardziej niż słowa. Tak, to jest w pewien sposób nieintuicyjne, dlatego że większość aktywizmu ekologicznego do tej pory była gdzieś skupiona wokół pojęcia natury i rzeczywiście wokół tego pojęcia organizowaliśmy się. Problem jest w tym, że natura jest jakby jednym z takich binaryzmów, które zaserwowało nam myślenie modernistyczne. W związku z tym myślenie modernistyczne, głównie w XX wieku, dzieliło rzeczywistość na takie pary pojęć, czyli no, na przykład to, co naturalne i kulturalne, to, co racjonalne i irracjonalne, to, co męskie, kobiece, to, co prawdziwe, nieprawdziwe. No i w ten sposób to gdzieś funkcjonowało. Współcześnie myśli się bardziej o tym, co naturokulturowe i szczerze mówiąc wyjściem z tego binaryzmu jest właśnie to połączenie. Wszystko jest naturokulturowe. Głównie tutaj mamy Bruno Latoura i Donna Haraway, która popchnęła nas w tym kierunku, żeby myśleć
pomyśleć sobie o tym, że na przykład psy policyjne, które idą na emeryturę, możemy sobie to wyobrazić właśnie jako produkt naturokultury. Gdy dzielimy rzeczywistość na naturę i kulturę, no to jakby psy nie mogą odchodzić na emeryturę, a na przykład małże nie mogą pracować w oczyszczalni ścieków. Dzisiaj jest to w pewien sposób możliwe. Również taka rzecz jak dziura ozonowa, czy też smog, to właśnie będą te zjawiska naturokulturowe. Natomiast bardzo często myślę sobie w ekologii, używamy tego słowa natura i dla mnie natura jest jakby takim workiem, bardzo dużym pojęciem, które jest szkodliwe dla właśnie bytów pozaludzkich. Dlatego, że właśnie uniemożliwia nam traktowanie bytów pozaludzkich indywidualnie i gdy myślę sobie o tym, co mogę zrobić z naturą, no to naturę mogę w pewien sposób chronić, czyli to jest ten moment, gdzie natura również jest w pewien sposób sfeminizowana, ją trzeba ochraniać, trzeba otaczać opieką, trzeba w pewien sposób jej strzec. Ona sama z siebie nie tworzy, nie żyje, nie jest twórcza. Z drugiej strony to myślenie o naturze będzie bardzo takie stereotypowe, związane z tym, że to, co aktywne, to, co sensowne dzieje się po stronie kultury, więc mamy to rozbuchane życie kulturalne, w którym coś się wytwarza, coś tworzy się nowego. Natomiast natura będzie tutaj takim cyklem reprodukcji pewnego ustalonego porządku. W naturze nic nie może się zmienić, nic nie może się wydarzyć. Natura jest milcząca, w związku z tym musimy próbować wydobyć z niej te różne elementy. Z naturą nie można rozmawiać, tam nie ma negocjacji, jest pewne fatum, które panuje przez wieki. No i również tutaj mamy ten moment jakiegoś takiego próby powrotu do stanu natury. Często używa się tego sformułowania dziewiczej natury również, żeby pokazać znowu ten element gdzieś takiej sfeminizowanej natury. W związku z tym, kiedy myślę sobie na przykład o Janie Kochanowskim i jego lipie, no to jest pytanie, czy to jest ta sama lipa, która rośnie za moim oknem, albo ta sama lipa, która jest gdzieś w Berlinie, no, Inter den Linden, czy jest jakaś zmiana pomiędzy nimi. Szczerze mówiąc, ten podział natura i kultura mówi mi o tym, nie, ta lipa, którą widzę za oknem, po prostu jest tą samą lipą Kochanowskiego. Więc to umożliwia właśnie natura pewien bezczas, pewną brak historyczności po stronie właśnie tej. Czyli możemy sobie powiedzieć, że po pierwsze natura unieszkodliwia nam wielość różnych działaczy, która pojawia się w naturze, a z drugiej strony reprodukuje wiele jakichś takich szkodliwych elementów, które uniemożliwiają nam traktowanie tych bytów w inny sposób niż tylko zasób, w inny sposób niż tylko źródło jakichś naszych interesów. Również gdzieś daje nam przeświadczenie, że natura jest jakimś takim wiecznym strumieniem życia, że tam nie ma indywiduów, tylko że ryby zawsze będą w rzekach, a zwierzę zawsze będzie w lesie, rośliny zawsze będą rosły, więc tutaj ten problem natury jest jakimś takim problemem tego, że ona bardzo często podkłada nam nogę, to pojęcie podkłada nam nogę w naszych wysiłkach. I chciałbym właśnie, rezygnując z niego, zrobić taki eksperyment za Timothy Mortonem właśnie, który mówi o tym, że bardzo często my poruszamy się w świecie takich wielkich pojęć, które opisują bardzo dużą rzeczywistość. Natomiast wydaje mi się, że dla nas, indywiduów, ważne jest jakby lokalne spotkanie z konkretną sarną, albo z konkretnym psem, albo z konkretną rośliną, z konkretnym drzewem, w którym nawiązujemy tą relację. I gdy pomyślimy sobie o tym, że to jest po prostu natura, no to ta relacja jest niemożliwa, ta relacja indywidualna. Ona zawsze jest taką relacją właśnie trochę paternalistyczną, w której naturę chronimy właśnie i czegoś brakuje, musimy coś z nią robić. Albo ją możemy chronić, albo wyzyskiwać. Ogólnie to są dwie tylko takie opcje. Stąd myślę sobie, że usunięcie tego słowa natura sprawiłoby, że na nowo moglibyśmy przemyśleć nasze relacje z konkretnymi bytami pozaludzkimi i to jest chyba moim jakimś takim najważniejszym celem. No i również w pewien sposób to jest ten moment, w którym przestajemy romantyzować naturę. Tak długo jak posługujemy się tym pojęciem, no to myślimy sobie o tym, że natura jest takim miejscem wytchnienia, bukolicznym, jakimś takim, w którym możemy się odprężyć. Natomiast to wszystko, co miejskie, to wszystko, co zanieczyszczone, jest czymś, od czego chcemy uciec. Ale tak naprawdę my nie mamy doświadczenia tej jakby harmonii
harmonijnej, romantycznej natury. To jest pewien jakiś taki konstrukt, w którym żyjemy. Natomiast mamy doświadczenie hałaśliwego miasta, mamy doświadczenie zanieczyszczonego miasta, mamy doświadczenie przebywania z gołębiami i różnymi mieszkańcami miasta, którzy korzystają z tego, że my żyjemy i tworzymy różne rzeczy, również odpady. W związku z tym, kiedy w pewien sposób zawiesimy to pojęcie natury, okaże się, że możemy wchodzić w relacje z właśnie tymi gołębiami albo z różnymi zwierzętami i roślinami, które są tu i teraz w naszych miejscach, w których żyjemy. Nie musimy od nich uciekać właśnie gdzieś do jakiejś fikcyjnej natury. Stąd natura dla mnie jest problematyczna. Ona przede wszystkim unieszkodliwia działanie pozaludzkich bytów, ale również hamuje naszą jakąś rozmaitą aktywność i dlatego myślę sobie o tym, że można by pomyśleć o świecie właśnie bez natury, bez tego konstruktu, który jest takim konstruktem bardzo mocno też europejskim, bym powiedział. Mnie zaciekawiło, że powiedziałeś, że są dwie opcje traktowania natury, bo ja bym powiedziała, że jest jeszcze trzecia, chyba równie niebezpieczna, czyli natura się sama obroni. Ta wersja traktowania tego, co określamy mianem natury, jako wystarczająco silnego, potężnego, przedwiecznego, że w gruncie rzeczy nie mamy wobec tego żadnych obowiązków, prawda? I w związku z tym nasze czyny, nasze decyzje nie mają wpływu. To jest taka, moim zdaniem, chyba najbardziej niebezpieczna wersja traktowania, czy też wynikająca z użycia tej kategorii wobec konkretnej klasy. No właśnie. To jest akurat drugi problem, bo nie da się powiedzieć przedmiotów, choć ty w pewnym momencie argumentujesz, że wszyscy jesteśmy przedmiotami. Zaraz do tego wrócę. Mnie jeszcze też zastanawiało, że unikasz również i moim zdaniem słusznie kategorii środowiska, które z kolei nastręcza innych problemów, głównie takich, że środowisko jest zawsze czyjeś, co zresztą pokazuje chyba trochę pośrednio, o co w praktyce konceptualnej też może chodzić z twoją kategorią antropocienia, prawda? Ponieważ dość często myślimy o środowisku automatycznie jako o środowisku ludzkim, jako o naszym otoczeniu, które powinniśmy chronić nie z jakichś tam moralnych obowiązków, tylko po to, żeby nam było wygodniej, prawda? Żeby zachować jego pewne elementy. Tak, i to środowisko też powinno być czyste dla nas przede wszystkim. Tak. To są właśnie te jakby ludzkie kategorie i ludzkie interesy, które w pewien sposób chcemy zrealizować, pod płaszczem właśnie takiej troski o rzeczywistość. No właśnie dlatego często porównuję tą troskę do patriarchalnej troski, bo ona bardzo często jest dumna z tego, że chroni kogoś albo jakiś obszarów, natomiast często ta ochrona wiąże się z jakimś takim właśnie naddatkiem, który jest bardzo problematyczny. I myślę sobie o tym, że po prostu moglibyśmy w sposób niepatriarchalny podejść do naszych relacji z innymi i dlatego być może te kategorie trzeba trochę poprzesuwać, z myślą też taką, że kategorie nie są odwieczne i że idee nie są wieczne, tylko raczej są jakimś takim wynikiem naszych negocjacji z rzeczywistością i powstają, rodzą się i umierają. W związku z tym możemy też od niektórych z nich spróbować odejść, chociaż na chwilę. Zdecydowanie. Pociągnęło mnie w stronę przedmiotów, muszę powiedzieć. Ale chciałabym to połączyć trochę z ogromną ilością przykładów i analiz, których w swojej książce używasz. Tutaj może dla osób, które książki nie znają, mamy do czynienia z interpretacjami tak oddalonych od siebie tekstów kultury jak Twin Peaks, Pocahontas, Zimna wojna oraz rzeczy, których nie wyrzuciły wichy. To są tylko przykłady. Tam jest oczywiście dużo więcej analiz, między innymi instalacji artystycznych, filmów, obrazów, ale te wybrałam dlatego, że większości z nas te tytuły będą coś mówić, przynajmniej niektóre z nich. I przyznaję, że dla mnie ten związek między rzeczami, de facto ciemną czy mroczną ekologią, a kryzysem antropocenu jest szczególnie interesujący. Mógłbyś na ten temat jeszcze powiedzieć parę słów w tej pierwszej części rozmowy? Dobra. W zasadzie, szczerze mówiąc, gdy mówisz o tej mnogości różnych przykładów, to tak naprawdę jakby starałem się poprzez ich wielość próbować gdzieś właśnie wydobyć, o co chodzi w ontologii zwróconej ku obiektom czy ku przedmiotom,
przedmiotom. No dlatego, że jest to taka teoria jeszcze nieokrzesana, to znaczy ona po pierwsze jest kontrintuicyjna, no i kontrintuicyjność nie jest wcale niczym złym, dlatego, że jakby nasza intuicja podpowiada nam, że Słońce krąży wokół naszej planety, no, natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna, więc jakby kontrintuicyjność tutaj nie jest jakimś problemem, ale jest problemem takim, że należy jakby znaleźć wiele przykładów, które z różnych stron pokazywałyby, o co tutaj chodzi. Więc jakby jest to świeże zjawisko i szczerze mówiąc ta wielość służyła mi do tego i kiedy myślę sobie o tych przykładach i kiedy myślałem sobie również o tej rozmowie, no to przychodzi mi na myśl jeszcze jeden przykład, to znaczy współczesny, dlatego że w listopadzie pojawiła się premiera nowego serialu, który się nazywa Jedyna i można go właśnie w tym momencie oglądać. W zasadzie po angielsku ten tytuł brzmi pluribus, czyli on oznacza wielość, a polscy dystrybutorzy zdecydowali się właśnie na tą jakby jednostkowość, która być może jest bliższa nam. Natomiast w tym serialu właśnie chodzi mniej więcej trochę o to, jest takim spełnieniem tego, o co chodzi w antropocieniu. To znaczy to jest to napięcie pomiędzy tym, czy jesteśmy jakby kolektywni i tworzymy coś w rodzaju ulu jako wspólnota. Tam właśnie większość ludzkości po prostu staje się taką właśnie wspólnotą w duchu nowego materializmu. Wszyscy tracą swoją indywidualność i to jest pewna odpowiedź na problemy naszej planety i jej sposób ocalenia. Po prostu stańmy się rojem, traćmy indywidualność i wtedy będziemy troszczyć się o siebie, o planetę. No i są osoby, które jakby nie przeszły tej transformacji i zostali przy tej oświeceniowej tradycji indywidualizmu, no która poprzez nowy materializm gdzieś jest uznawana za krzywdząca. Dlatego przejdźmy sobie właśnie do ontologii zwróconej ku obiektom, ku przedmiotom, która właśnie będzie twierdziła jednak, że jednostkowość jest kategorią uniwersalną, to znaczy jednostkowość jest gdzieś związana z każdym obiektem i z każdym przedmiotem. No i również nie mamy jakiegoś takiego doświadczenia rzeczywistego, że przedmioty jakby przeciekają nam przez palce albo łączymy się z jakimiś przedmiotami w taki sposób, że nie widzimy granic nas samych. W związku z tym jakby wchodzimy w relacje, ale cały czas jesteśmy jakby indywidualnie sobą. No i to rozprzestrzenie tej indywidualności, kategorii indywidualności na resztę przedmiotów czy też obiektów wydaje mi się bardzo interesująca, dlatego że większość obiektów, które spotykamy na swojej drodze, no traktujemy jako narzędzia albo jako jakieś takie transparentne byty, do których mamy całkowity dostęp poznawczy i one nie kryją żadnych tajemnic, więc kiedy myślimy sobie o tym, że moglibyśmy być przedmiotami albo moglibyśmy być obiektami, no to bardzo tego nie chcemy, dlatego że wiemy, co podmiot robi z przedmiotami, w jaki sposób je traktuje. Nie chcemy być traktowani przedmiotowo. No i w tej teorii jakby ten egalitaryzm ontologiczny, tak nazwę, czyli przekonanie, że pod względem istnienia nie różnimy się od tosterów, śrubokrętów, choinek, zwierząt, wirusów, drogi mlecznej i różnych innych obiektów, pokazuje nam, że możemy traktować siebie w równy sposób. To jest ten moment, w którym rzeczywiście człowiek traci tą swoją indywidualność, a zyskują ją inni. W związku z tym ta kategoria, która do tej pory czyniła nas uprzywilejowanych, dzielimy się nią z innymi obiektami. No i teraz rzeczywiście, gdy myślę sobie o tym, co to znaczy dla ekologii, no to właśnie znaczy, że my zawsze jesteśmy z przedmiotami. Kiedy myślimy sobie o człowieku, to znaczy myślimy sobie o ciele, myślimy sobie o tym, że to jest jednostka, ale tak jak tutaj jesteśmy razem z wieloma przedmiotami. Każdy z nas przychodzi z przedmiotami i tych przedmiotów jest bardzo dużo. Możemy sobie nawet powiedzieć, że człowiek, zanim się urodzi, zanim pojawi się w naszej rodzinie jakiś bobas, no to najpierw przychodzą przedmioty. Tysiące rozmaitych przedmiotów, których dopiero uczymy się ich zastosowań, ich nazw. Więc jakby nasze pojawienie się na świecie poprzedzają przedmioty i gdy umieramy, również zostawiamy po sobie masę spadkową, czyli właśnie tą problematyczną sferę przedmiotów, które nam towarzyszą w życiu. I wydaje mi się, że to jest w pewien sposób bardzo ważne, żeby myśleć o tym, że żyjemy z przedmiotami, żyjemy z obiektami i że te obiekty są czymś sensownym, są czymś ciekawym, są czymś, co nas zmienia w pewien sposób, ale również należałoby pomyśleć o tych relacjach pomiędzy nimi.
I to jest coś, czego normalnie humanizm nie robi. To znaczy, humanizm traktuje człowieka jako takiego boga przedmiotów, który pozwala im się łączyć ze sobą, porządkuje je, robi z nimi coś. Czyli możemy powiedzieć, że gdy nie pojawi się człowiek, no to przedmioty nie mają sensu. Ich egzystencja jest pozbawiona tutaj w ogóle znaczenia. Więc ontologia zwrócona ku przedmiotom i obiektom pozwala nam pomyśleć o tym, że istnieją pewne relacje pomiędzy obiektami i przedmiotami, że istnieją relacje, w których nie uczestniczy człowiek i że być może posthumanistyka mogłaby się tym zająć, mogłaby pomyśleć o tym, mogłaby opisać te relacje, pokazać, że ten świat bez człowieka jest w różnych miejscach i że być może te relacje pomiędzy przedmiotami czy też obiektami są ciekawe i interesujące. No i ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, no to właśnie ten świat przedmiotów jest takim przedmiotem bardzo dziwnym. Kiedy pojęcia i kategorie humanizmu przestają działać, no to musimy sobie wyobrazić, że świat pozaludzki charakteryzuje się dziwnością. No i teraz dziwność dla mnie jest bardzo ważną kategorią, dlatego że jest kategorią realistyczną. Tak długo, jeśli nie pojawia się w naszym świecie dziwność, to prawdopodobnie żyjemy w takiej humanistycznej bańce. No i tu uderzam do mediów społecznościowych. Bardzo często w naszych mediach społecznościowych jesteśmy w jakiejś bańce, w której wszyscy ze sobą się zgadzają. No i nagle do tej bańki trafia ktoś, kto posługuje się innymi pojęciami, właśnie na przykład niehumanistycznymi i nagle odczuwamy takie poczucie dziwności. Aha, jest coś innego niż ta nasza bańka. No i to dzieje się w XXI wieku, w którym w tą bańkę humanistyki wkraczają różne obiekty, różne organizmy, różne zjawiska atmosferyczne, które jakby pokazują nam, a być może świat jest zupełnie inny. Być może rzeczywistość, w której do tej pory żyliście, to była jakaś rzeczywistość bańki humanistycznej i że ciekawe rzeczy dzieją się poza wami. Stąd humanizm, przechodząc w posthumanizm, nagle zaczyna zajmować się rzeczami właśnie dziwnymi i ta dziwność jest tutaj elementem strategii realistycznej, więc kiedy miałbym pomyśleć sobie, jak nastąpiło to przejście od idealizmu do realizmu, no to właśnie dziwność mówi nam o tym, że jest coś więcej niż to, co do tej sobie pory myśleliśmy. I świat przedmiotów dla mnie jest tutaj tym światem jakby zaskakującym, światem, w którym ja nie czuję się panem, nie czuję, że wszystko rozumiem. Jestem w pewien sposób trochę zakłopotany tym również, co dzieje się w świecie przedmiotów. Stąd właśnie to jest jedna z ciekawszych rzeczy dla mnie. Super, bardzo dziękuję. Ja mam poczucie, że to jest taki naturalny punkt przejścia do czegoś, co bym określiła jako drugą część albo drugi temat rozmowy. Bardzo dziękuję. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.